Pałac we Wronowie. Zabytki województwa opolskiego. W kolejnym odcinku zapraszam Was do pięknego zespołu pałacowo-parkowego znajdującego się w miejscowości Wronów, która położona jest 2 km od trasy Brzeg-Opole. Pierwsza informacja o samej wsi pojawia się w połowie XIII wieku, a jej ówczesna nazwa to Wrow. W XV wieku odnotowano wzmiankę o Przecławie z Wronowa, będącego właścicielem Sławic koło Opola. Przecław był szwagrem Jacka Kotulińskiego, pochodzącego z dolnośląskiego rodu baronów z Jelcza. Po Przecławie aż do końca XVIII wieku posiadłość należy do czeskiej linii starego niemieckiego rodu Fürstenbergów, pochodzącego ze Szwabii, którego dobra ziemskie znajdowały się na Górnym i Dolnym Śląsku. Na początku XIX wieku majątek przez krótki czas należał do porucznika Reinharda, który ponownie odsprzedał majątek w ręce Fürstenbergów. Ostatni właściciel tego rodu, Engelbert, był szambelanem królewskim i sprzedał majątek w 1867 roku Aleksandrowi von Schalch, który przekazał go w spadku synowi Emanuelowi, a ten zarządzał nim do początku XX wieku. To właśnie Emanuel von Schalch w 1907 roku przebudował rezydencję w stylu neobarokowym, w którym oglądamy ją do dzisiaj. Natomiast sam pałac powstał na przełomie XVIII i XIX wieku. Aleksander von Schalch był właścicielem aż do II wojny światowej, a jego majątek obejmował 325 hektarów ziemi, w tym łąki, pastwiska, lasy, obszary wodne oraz ogród, park, podwórza, a także drogi. Do głównej bryły istniejącego pałacu, według projektu Webera, dobudowano skrzydło południowe wraz z wieżą zegarową i tarasem. Na zdjęciach z 2015 roku zegar wskazuje godzinę 17:30. Na chwilę obecną wskazówki pokazują 12:30. Nasuwa się pytanie, kiedy się tutaj zatrzymał czas? Całość pałacu została zwieńczona wysokim dachem mansardowym z zamkniętymi półkoliście lukarnami, a wieża zegarowa, zwieńczona ośmiobocznym belwederem i kopułą, posiada u szczytu czworoboczny taras z obiegającą go tralkową balustradą. W tylnej elewacji pałacu, na osi ryzalitu frontowego, dobudowano werandę mieszczącą ogród zimowy, a obok niej umiejscowiono taras z widokiem na park. Sama rezydencja pałacowa usytuowana jest w północno-zachodniej części wsi. Drzewostan parkowy posiada naturalny skład gatunkowy dla terenów podmokłych, to znaczy jesiony, dęby, klony i brzozy. Tak skomponowany park jest znakomitym siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt oraz ptactwa, które przy odrobinie szczęścia możemy zauważyć.
Natomiast polana widokowa została wzbogacona o wejmutki, modrzewie, robinie, graby, świerki oraz sosnę kalifornijską. Dodam również, że wejście na teren pałacowych podwórzy jest otwarte, więc swobodnie możemy podziwiać rezydencję i jej otoczenie z bliska. Od strony zachodniej granicę wyznaczają zabudowania folwarczne, w skład których wchodzą stodoła, spichlerz, obora i magazyn. Była również stajnia, która została rozebrana w 2004 roku. Natomiast podwórze pałacowe od frontu otoczone jest półokrągłym murem z bramą wjazdową. Dominujący nad całością neobarokowy pałac posiada rozległy park krajobrazowy, którego granica opiera się o wał przeciwpowodziowy starorzecza Nysy Kłodzkiej z łęgami poprzecinanymi licznymi zakolami i rozlewiskami. Dzięki Emanuelowi von Schalsch i jego przebudowie pałacu fasada zyskała monumentalne schody w kształcie podkowy z balustradami oraz latarniami oświetlającymi wejście główne. W osi ryzalitu głównego wejścia u szczytu powstały elementy dekoracyjne w formie dwóch herbów, gdzie jeden z nich charakteryzuje hrabiego von Schalscha, a drugi jego małżonkę. Dodatkowo szczyty ryzalitów zostały zwieńczone zdobionymi wazonami. Możemy zajrzeć przez okna na parterze, co ukazują zdjęcia. Natomiast wnętrza pałacu, których nie zobaczymy, kryją murowany kominek w holu głównym, drewniane schody, balustrady i błazerie. Istnieją również fragmenty polichromii w kaplicy pałacowej oraz fontanna typu lowabo w dawnym ogrodzie zimowym. Nie udało mi się dotrzeć do informacji, co działo się z pałacem w czasie II wojny światowej. Jednak po jej zakończeniu pałac został adoptowany przez Państwowe Gospodarstwo Rolne we Wronowie. W latach 1985–86 pałac został wyremontowany i część jego pomieszczeń oddano do użytku jako lokale mieszkalne. W roku 1981 pałac został wpisany do rejestru zabytków, zaś park kilka lat później, to jest w 1988. Moi drodzy, na koniec tej pięknej historii oraz odwiedzin tak magicznego zakątka Opolszczyzny proponuję zwrócić uwagę na dom numer 36. Jest on budynkiem dawnej szkoły z charakterystyczną dzwonnicą zwieńczoną niegdyś znacznikiem z datą 1892–1931 w postaci chorągiewki. Ostatnim punktem wycieczki może być stary, zabytkowy ewangelicki cmentarz z nagrobkami z XVIII i XIX wieku. Znajdziemy go na końcu wsi, po lewej stronie, kierując się od pałacu w stronę Zawadna. Biorąc pod uwagę, że powstały i funkcjonowały w podobnym czasie, można powiedzieć, że mają one nierozerwalnie łączącą je historię i losy mieszkańców, o czym świadczą liczne nagrobki rodu Schalsch. Na tym kończę odwiedziny Wronowa, do którego Was serdecznie zapraszam oraz proszę o subskrypcję mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku.